Siemka, ja jestem Adacho i można powiedzieć, że święty Mikołaj przyszedł o tydzień za wcześnie. Chociaż ja z tego powodu absolutnie nie narzekam. Narzekam na co innego. Na to, że trochę jestem chory, boli mnie gardło. Zostałem chyba zarażony przez moich rodziców i jeszcze na domiar wszystkiego zaraziłem Marcie. Więc moja czapeczka czoperowa jest dzisiaj pewnego rodzaju, może amuletem. O, tak umówmy się. Amuletem, że tak jak Chopper był lekarzem, który był w stanie wyleczyć każdą chorobę, tak i moją będzie w stanie wyleczyć nawet na odległość, nawet pomimo tego, że Chopper tak naprawdę nie istnieje. Ale to nie zmienia faktu, że dzisiaj, nawet jeśli manga Dragon Ball Powerless autorstwa Tomka Prucnala, czyli autora znanego i kultowego już Adacho Balls, nie poprawi sytuacji z moim gardłem, to na pewno poprawiła mi bardzo humor i jest ona dużym zaskoczeniem, bo Tomek wrzucił tego posta dosłownie ni z gruchy, ni z pietruchy, ale najlepsze niespodzianki są właśnie wtedy, kiedy nic ich nie zapowiada. No to właśnie jest definicja tego słowa. Niespodzianka, niespodziewane to było. Tomek w poście na Facebooku napisał, że następny rozdział prawdopodobnie pojawi się po dłuższej przerwie, bo jest tam parę rzeczy, które ma zamiar, są tam rzeczy, które ma zamiar narysować i wymagają one nieco większej ilości pracy, więc jeśli chodzi o to, to ja, tak jak mówię, ja jestem jak wierny pies, przywiązany do lampy. Jeśli chodzi o przypomnienie sobie poprzedniej części historii, to radziłbym wam sobie nadrobić ten odcinek, bo tam było dość sporo informacji, więc żeby wam mniej więcej dać tutaj pogląd na to, co się dzieje, Vegeta pożyczył miecz od swojego syna, Goku nie pożyczył, to jest jego Kinto i jego długokrótek. No i Bulma została porwana przez tych Saiyan, którzy byli sztucznie stworzeni z genów wojowników pokroju Vegety, dawno temu przetrwali. Porwali Bulmę, są takimi zombiakami, uciekli, nasi bohaterowie nie mają ki, bo zostało wypowiedziane życzenie, że Shenlong ma ich pozbawić mocy, albo jakiś tam inny, już nie pamiętam jaki smok, chyba to nie był Shenlong, no bo oni dopiero teraz przylecieli na ziemię. Stąd nazwa tej mangi Powerless. No i Goku razem z Vegetą, który nie jest w stanie usiedzieć na Kinto, więc musi się trzymać swojego rywala, lecą przed siebie. Gdzie konkretnie nie wiem i wiecie czego też jeszcze nie wiem? Jak to jest, że mam to otwarte w jednym programie i jeden rozdział jest równo, a drugi już nie jest równo. No, to jest niesamowite, nie? Dlatego mam przygotowane dwie sceny. Dragon Ball Power. Patrzcie tutaj, jaki mamy w ogóle, dopiero teraz zwróciłem, jaką mamy okładkę. To, że Vegeta idzie tutaj z mieczem i mamy jeszcze jakąś kobietę, która leży na ziemi i w ogóle jakichś ludzi, to nie tylko jedna kobieta, teraz dopiero zauważyłem. To jest jedna sprawa, ale dlaczego mamy tutaj zniszczone miasta? To jest dość ciekawe. Rozdział 3. Oryginalna manga Akira Toriyama, fabuła i rysunki Tomek Prucnal. 37 stron, nieco krócej niż ostatnio. Natomiast ja się z tego powodu, no nie powiedziałbym, że się cieszę. Wolałbym przemęczyć swoje gardło, a przeczytać dłuższy rozdział, no ale niech będzie. Tomek, dziękuję ci za twoją pracę. Tomek też tę mangę publikuje na bodajże stronie Manga Draft, więc linki też do tego opublikuję wam w opisie. Tak czy inaczej, przechodzimy do historii. I w ten sposób Goma został pokonany, a nasi bohaterowie... Widel czyta bajkę na dobranoc. Daima. A nasi bohaterowie wrócili z Królestwa Demonów. Koniec. Pan to będzie. No i jak wam się podobało? Krillin i 18. A czemu ona to czytała Krillinowi i 18? Myślałem, że czyta to Pan i ewentualnie Maron małym dziewczynkom. To było super! Masz talent, Widel sama! Puchar się cieszy! Czy ja wiem? Mocno naciągane, mówi 18. Ojeju. Ultra Vegeta 1? No, moim zdaniem kilka niedociągnięć jest. Kilka niedociągnięć! A gdzie ty? O ja pierdzielę, nie wierzę, dopiero zaczęliśmy tę mangę i już mamy nawiązania do klasyki polskiego kina. Kilka niedociągnięć, a gdzie tu są dociągnięcia? Piccolo miałby zapomnieć na Meczyńskiego, no i ten Super Saiyan 4, bez sensu. Nie wierzę. Tomek wykorzystał swoją fanowską mangę, żeby wbić parę szpilek słusznych moim zdaniem, ale to tylko moja opinia, w Dragon Ball Daima. Faktycznie trochę to Widel wymyśliła tę bajkę. Faktycznie trochę nas myślałam, ale w końcu pisałam to tylko dla panci. Przy czytaniu szybciej zasypię. A jak się tobie podobało, Jamsza? Nie wiem, jak możecie tak spokojnie siedzieć i czytać jakieś bajki. Bulma jest w niebezpieczeństwie, nie mogę z tego.
Nie mogę z tego, jak on zajebiście wykorzystał Dragon Ball Daima. O, Bulma jest w niebezpieczeństwie. Gdzie są w ogóle Gohan i Piccolo? Nie wiem, czy pamiętacie, gdzie byli Gohan i Piccolo. Pokażę wam to. Tylko oczywiście muszę zmienić scenę, żeby to było równo. Była scena, w której Gohan i Piccolo mieli być na chmurce, tylko mój scroll oczywiście się popsuł, także muszę to robić ręcznie. O, Gohan miał podlecieć po Piccolo, no bo ten jest na pustkowiu, a nie mają kij, więc nie może tam przylecieć. No ale w momencie, w którym miał już go podwieźć, Goku zawołał chmurkę Kinto. Więc ta wymsknęła się spod pośladków Gohana i teraz wygląda na to, że zarówno Gohan i Piccolo są na pustkowiu i nie mają sposobu, żeby wrócić do cywilizacji. Także jestem Będziemy tutaj mieli może taką scenę, jak... Oj, teraz mi się przypomniało, że mi się śnił Mike z Breaking Bad i z Better Call Saul. Mielibyśmy taką scenę jak Mike i Saul na pustyni. Podróżowaliby przez wiele dni w poszukiwaniu cywilizacji. Już dawno powinni tu być. Dzwoniłem, ale obaj nie odbierają. Mam nadzieję, że... Czy można powiedzieć obaj, skoro Piccolo jest bezpłciowy? Niech będzie, że obaj. Mam nadzieję, że nic im się nie stało. Może Piccolo jest kobietą? Nie, no nie jest. Piccolo tak samo nie jest kobietą, jak nie jest mężczyzną. Tyle wam powiem. Jest ślimakiem. O, no właśnie to się dzieje. Wody. Może będą pić swój mocz, ale to byłoby świetnie, gdybyśmy mieli nawiązanie do Better Call Saul. Tam chyba jakaś droga. Piccolo jaki spocony. Coś jedzie. A kto tam jedzie? 90 albo kilometrów na godzinę, albo może mil. No taka droga to tutaj pewnie jest większa prędkość dopuszczalna. Halo, tutaj! Co wy tu robicie? Jakiś Japończyk. Bardzo przepraszam, mógłby nas pan podrzucić do zachodniej stolicy? I czy może ma pan wodę? Bardzo chce nam się pić. Co to jest za gość? W ogóle to auto nie ma kół, widzicie jakie futurystyczne? Ono sobie leci. Faktycznie musi chcieć wam się pić. Ty, kolego, aż zzieleniałeś. A co mi tam? Dorzućcie się do wachy. Nie wiesz. Dorzućcie się. Japończyk kuwa z fryzurą na worek od śmieci mówi: dorzućcie się do wachy i wskakujcie. Ma pan jakieś pieniądze? A po cholerę mi coś takiego. Może Gohan powie, że jak dowiozą ich do domu Bulmy, to Bulma im da. Bulma mu da pieniążki. Dorzućcie się do wachy i wskakujcie. Nie sądziłem, że kiedykolwiek przeczytam taki tekst w jakiejkolwiek mandze, oficjalnej czy nie. Przepraszam, ale nic nie mamy. Nara, frajerzy! No nie, naprawdę? Mógł powiedzieć, żeby zawieźli go do Bulmy! No nie, a to gnojek. Gohan i Piccolo naprawdę nie będą obecni w tej historii, bo nie ma kto ich podwieźć. Co to? Nie ma kto ich podwieźć na miejsce walki. Ojeju, co tu się dzieje? Gdzie oni są? Czego chcecie? Proszę wybaczyć te warunki. Liczyłem, że książę przystanie na naszą propozycję i do tego nie dojdzie. Mówi gość, którego chyba nie znamy jego imienia, bo tutaj mieliśmy, już nie będę przełączał scen. Ten kadr był zajebisty z Whisem. No, on tu się nie przedstawił, oni tylko mówili o swojej historii, ale nie powiedzieli swoich imion, więc nie wiemy jak się nazywa ten gość. Proszę wybaczyć te warunki, liczyłem, że książę przystanie na naszą propozycję i do tego nie dojdzie. Ale skoro mamy już takiego gościa, to może, jeju, łapie jej rękę i kładzie ją sobie na twarzy, to może będziesz w stanie wyświadczyć mi drobną przysługę. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych... Nie, myślę, że raczej takich brutalnych kwestii nie będzie. Ostatnio mieliśmy w poprzednim rozdziale wątek, że oni chcą wykorzystać umysł. Zamknął ją w więzieniu, ale skąd oni mają to miejsce? Co to jest za budynek? Po pierwsze, czemu oni tam polecieli? Czemu on jest taki zniszczony? Działa, on zachowuje się jakby już tam był, jakby znał to miejsce. To jest kwestia, której jeszcze nie rozumiem, ale wierzę, że zostanie rozwiązana. Ale na to przyjdzie czas. Wrócimy do tej rozmowy. Co z nim? Bulma patrzy na swoją dłoń, na której widzimy krew tego tajemniczego Saiyanina, który po raz kolejny wygląda na to, że cierpi. Z jego oczu zaczyna płynąć krew. I ja już zadawałem ostatnio pytanie, jak to jest, że robi hajs i ma respekt, że ta rana jest tak stara, znaczy to nawet nie jest rana, to jest pewien defekt, no nie? Ale to się nie zabliźniło przez ten cały czas, że ta krew na bieżąco płynie z jego oczu, mimo tego, że on ma już, no przynajmniej, no nie wiem ile ma lat, no jeśli to było za czasów jeszcze życia planety Vegeta, no to on ma przynajmniej z 40 lat i cały czas ta krew mu płynie jakby była świeża. No ale okej, jesteśmy w jakimś pomieszczeniu kontrolnym, wszyscy są, a wy co tacy bez humoru?
Dziwisz się? Mało brakowało, by nas tam zlali. Wszystko przez twoje pomysły. Po co ten cały cyrk z Vegetą? Trzeba było od razu ich zabić, mówi Sajanka, która też dość niespodziewanie dołączyła do ekipy w ostatnim momencie. Kota trzeba wypuścić. A tobie co się wtedy stało? Przestraszyłeś się tamtego gościa? Pyta Sajanka, która... zwraca się do tego wyżyłowanego łysego, który stanął przed Wisem i został przez niego przestraszony. Co? Ja miałbym się bać? Wykrzykuje zezłoszczony Whistle. Wszyscy byliście nieostrożni. Może i nie mają mocy, ale mówiłem wam, że księcia nie wolno lekceważyć. Ale tamten... Nie czułem jego kij, ale w jakiś sposób wiedziałem, że tam jest. Tak jakbym już kiedyś czuł coś podobnego. Może był on świadkiem spotkania króla Vegety z Birusem? I wtedy też tam był Whis? A może coś innego będzie w tej historii? A to ciekawostka. To była zwykła sztuczka. Wyślij mnie tam jeszcze raz, a wyrżnę ich wszystkich, mówi Łysy. Nie. Whis już poleciał do domu w ogóle. Uzdrowił naszych i poleciał. No dobrze, przyda wam się trochę ruchu. Ruszajcie, zabić ilu się da. No i zaczyna się jadka. Ten to jest w ogóle przerażający. Czyli mamy tak, gościa głównego, który nazwał Vegetę bratem, ale to jest raczej kwestia tego, że został on stworzony z DNA Vegety, więc... a Vegeta nazwał go podróbką, więc wiem jak wygląda sytuacja. Oni są sztucznie stworzonymi Saiyanami, no ale ten główny bez oczu, nie wiemy jak on się nazywa, nie wiemy w ogóle jakie są ich imiona. Czyli mamy dziewczynę, łysego, w miarę normalnego i gościa, który totalnie wygląda jak zombie, zabliźnionego. Oni są na statku kosmicznym. Okej, czyli oni nie są w jakiejś budowli, która była już na Ziemi i czekała. Oni są po prostu w statku kosmicznym, który jest tak zdezelowany, bo oni latają od lat. Chyba o to chodzi. Okej. Racja. Dobra. Ma sens. Tylko tym razem nikogo się nie wystrasz, mówi dziewczyna do Łysego. No i każdy z nich rusza w swoją stronę. Wiecie czym mi to pachnie? Że każdy bohater będzie, albo grupka bohaterów będzie miał swojego przeciwnika, a jeden z nich może trafić na Gohana i Piccolo. Mogłoby tak być? Mogłoby tak być, czy nie? Na początku zaczynamy od Łysego. Ja miałbym się bać? Pokażcie się, ziemianie, zabiję każdego. Nie mogę krzyczeć aż tak głośno, bo mówię, boli mnie gardło, ale normalnie wyobraźcie sobie, że on krzyczy, dobra? Oho, i zdaje się, że mamy już pierwszych chętnych. Zobaczcie, że te miasta w Dragon Ballu wyglądają tak. I to jakby nie jest kwestia tego, że Tomek to tak narysował. To w Dragon Ballu normalnie wygląda tak samo. Jak zagracie sobie w Kakarota, to dobrze widać. Że te miasta to dosłownie jest skupisko budynków, które w pewnym momencie się nagle kończy. To nie jest tak, że mamy centrum miasta, przedmieścia, jakieś domki, jakieś działki i to się po prostu tak łagodzi, tylko mamy wieżowce, chuj, 10 metrów później skała i dzicz, nie? Zabawnie to wygląda, jakby to dosłownie był taki pionek, który się postawiło na planszy. Całkiem ładne miasteczko. Ja już chyba wiem o co tu chodzi, przecież tutaj mamy dosłownie scenę z okładki. Być może tutaj zobaczymy tę pierwszą walkę naszego Łysego z Vegetą i Goku. Całkiem ładne miasteczko, ale można by je jeszcze upiększyć. No podejrzewam, że tutaj będziemy mieli... No nie wiem co będziemy mieli, może element nawiązujący do Nappy, 2 palce w natalce i miasto po prostu znika. Goku widzę, że tutaj robi jakieś beczki, korkociągi, chociaż to chyba to jest korkociąg bardziej niż beczka. Ale przyjemnie, już zapomniałem jakie to uczucie latać na Kinto. Trzymasz się jakoś, Vegeta? A? O! Nie ma Vegety! Nie ma już! Od jakiego czasu go nie ma? Przecież Goku nie czuł, że on się go trzyma? Spadł przed chwilą przez ten korkociąg. Sorki. Mówiłem, żebyś się trzymał. O, Vegeta. Nawet nic nie komentuje tego. A tak w ogóle, ten twój brat... Mówiłem już, że to nie jest mój brat. Sprawiał wrażenie, jakby dobrze orientował się w otoczeniu. Mówisz, że zawsze był niewidomy? Wyglądało to na świeżą ranę. Tomeczek, co tutaj robi? Odpowiada na pytanie, które dosłownie 2 minuty temu postawiłem. Znaczy, tak naprawdę postawiłem je już na samym początku, bo tak rana już krwawiła wcześniej, tylko że podbiłem to pytanie niedawno. Nie wiem, z tego co pamiętam, to z każdym z tych mutantów było coś nie tak. Myśl lepiej jakich znajdziemy, skoro nie możemy wyczuć ki. Więc albo mamy tutaj odpowiedź pokroju nie wiem, tak to po prostu wygląda, a może jest tutaj po prostu poruszony ten wątek
i danie nam świadomości, że to jeszcze będzie kwestia, która zostanie w przyszłości rozwiązana. Tak czy siak fajnie, że tutaj zostało to poruszone. No i mamy wybuch. Goku i Vegeta orientują się, że coś się dzieje złego na tej wyspie. Chyba sami się znaleźli. Szybko, Kakarotto. Kinto rusza w stronę tej wyspy. No i mamy po prostu przyszłość Future Trunksa. Zobaczcie, jak to zabawnie wygląda, że w momencie, w którym, chociaż to może być kwestia dymu, jest zniszczone miasto i nagle robi się szaro na niebie i są czarne chmury. Okej, to jest kwestia dymu, no jeśli tam się pali wszystko, no to jest dym. Uciekajcie! Pocisk leci w grupkę ludzi. Co za żałosna rasa. Mamy tę kobietę, która była na okładce, z tego co pamiętam. Pomocy! Łysy łapie ją za szyję. Wybierasz się gdzieś? Przestań! Goku i Vegeta lądują. Goku i Vegeta są na miejscu. Zostaw ją natychmiast. Ale elegancko tutaj wyglądają. Dosłownie ich włosy falują tak jak podczas ich pierwszej walki w Saiyansadze. Ha? A wy dwaj co tu robicie? Łysy zdziwiony, on jest sam, mamy 2 na 1. Powiedziałem, zostaw ją. Jasne, łap. No nie, Łysy ciska tą kobietą w Goku. Czy ten będzie w stanie... No nie no, mimo wszystko Goku bez ki nadal jest silnym wojownikiem fizycznie. Przecież Goku w wieku... Na początku Dragon Balla w wieku 12 lat bardzo szybko biegał na 100 metrów i wysoko skakał. Okej, ki też pewnie im pomagała, no ale zobaczcie, Goku bez problemu ją złapał. Wszystko dobrze? Tak, dziękuję... O nie. Zabił ją na rękach Goku, ale Goku jest rozsierdzony. Marchw jak rozsierdzon. No to Vegeta... Nappa chciałem powiedzieć. No to ten łysy Nappa... On w ogóle jest bez ręki. Podpisał chyba na siebie wyrok. Patrzcie, co on robi. Co tu się w ogóle dzieje? Pioruny zaczynają walić. Może Goku przezwyciężył to życzenie i zaczął odblokowywać w sobie jakąś ki. Nie no, żartuję. Ale mamy tutaj klimacik zrobiony. Goku odkłada ciało tej kobiety. Ona w ogóle została trafiona w głowę. Wow. Odkłada ją na ziemię. A Vegeta? Draniu. Jest Vegeta. Jest też Vegeta. To nie może być moment tylko Goku, nie? Draniu, zapłacisz za to. Gdzie jest Bulma? Co prawda mieliśmy rozkaz, żeby was nie zabijać, ale w tej sytuacji chyba nie mam wyboru. Kto tam jest na budynku? Jesteśmy... Ej. Jesteśmy na samym końcu mangi. Jesteśmy na samym końcu rozdziału, a na budynku mamy jakiś błysk tajemniczy. Oj, to będzie plot twist. To będzie plot twist w stylu Tomka Prucnala. Snajperka? W sensie snajperka jako broń, ale może snajperka też jako kobieta? Może to Mai będzie? Gadaj, gdzie ona... Nie, ona strzela w Vegetę! Gadaj, gdzie ona jest! Ale nie, reszta by mi nie darowała, gdybym całą frajdę wziął dla siebie. Ktoś tu pociąga za spust! Celuje w głowę Vegety! Zgłosić się, wszyscy dom... Co jest? Nie, zobaczcie! Zobaczcie! Ten pocisk trafił w skauter! Nie celował w Vegetę, tylko obserwował Vegetę ten człowiek albo kobieta. Celowała w skauter i trafiła... Nie zniszczyła go, to jest w ogóle dziwne. Taki duży chłopiec, a musi dzwonić po kolegów? A ty kim niby jesteś? O! No tak! Co jest? Przecież androidy... Nie no, androidy mają ki, ale czy życzenie na nich zadziałało? Ja pierdolę, zapomniałem w ogóle o 17. Jaki to... Powiem wam, to jest lepsze niż Mai. Mai byłaby tutaj burzą w szklance wody, tak bym powiedział, nie? Zrobienie plot twistu, ale co ona może zrobić przeciwko Saiyanom? Zwłaszcza, że no, jest nadal słaba. Ale 17 może pomóc. Wow! Jesteśmy po turnieju mocy, pamiętajcie, więc oni już tutaj się normalnie znają. Ta manga jest genialna, jak mi się ją dobrze czyta. Jak mi się ją dobrze czyta. Nie ma chyba drugiej mangi, którą by mi się tak dobrze czytało, naprawdę. I świadomość tego, że robi to ktoś i wrzuca to na Zakola Adacha. No niesamowite. Jestem w niebo wzięty. Aż zapomniałem normalnie, że mnie gardło boli. Bardzo ci dziękuję, Tomek. To jest majstersztyk, ale plot twist. No niesamowicie się tutaj to zakończyło. W ogóle się nie spodziewałem, że to będzie... Nie dość, że to będzie dobra postać na początku, bo wydawało się, że celuje w Vegetę, a że to będzie 17, który oczywiście ma broń, no bo sam nie jest kłusownikiem, no ale wiadomo, pracuje na wyspie, gdzie też walczy z kłusownikami, więc korzysta z broni, no to nie jest akurat dziwne. Zajebiście.
Naprawdę, jestem pod wielkim wrażeniem. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, ale oczywiście też odsyłam Was do linków, gdzie tam podrzucę Wam mangę Tomka. Tomek, możesz tam się odezwać, czy można to jakoś, nie wiem, wspierać ten projekt, czy można jeszcze jakoś inaczej Cię wesprzeć, gdzieś coś zostawić, może gdzieś jakąś wpłatę zostawić, żeby Ci pomóc to rozwijać, bo chciałbym zrobić coś więcej niż tylko udostępnić link do Manga Draft, także niesamowite, jestem pod wielkim wrażeniem, naprawdę, i rysunki są świetne, no ten rysunek jest genialny, ale jak sobie myślę o tym, co Tomek napisał w tym poście, że niedługo będzie rozdział, który będzie trochę bardziej skomplikowany, czekam z niecierpliwością. Póki co, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Miłego dnia Wam życzę i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.